Zacznijmy od tego, jest? czym jest imersja w ogóle, dokładnie. My sami to robimy, że najpierw patrzymy, czy jest fajnie, a dopiero potem odpalamy dźwięk. Sztuczna inteligencja zupełnie inaczej odbiera całe zagadnienie dźwięku imersyjnego, czy w ogóle sztuki imersyjnej. Ty wchodzisz do mojego świata, który ja zbudowałem. Którym ty zarządzasz. Jeżeli poprzez technologię możemy tak kreować odczucia słuchacza, czyli możemy go bardziej osaczyć, żeby on był w tej muzyce, nie? Immersive Sound i Spatial Audio. Wszystkie tezy przedstawione w tym odcinku zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Prowadzący nie mieli do nich dostępu przed rozpoczęciem nagrania. Ich odpowiedzi stanowią bezpośrednią reakcję na przedstawione tezy. Immersja nie jest przyszłością muzyki, jest końcem słuchania z dystansu. W ogóle imersja. Zacznijmy Co od to tego, jest? czym jest imersja w ogóle, dokładnie. No dla ciebie? Pierwsze skojarzenie? Imersja, jestem w środku. Jestem częścią wszystkiego, częścią tego przeżycia, częścią tego dzieła sztuki. A dla mnie znowuż imersja to jest coś, co mnie otacza, czyli kreowanie bardzo przestrzenne i myślenie o wszystkich płaszczyznach. No, Czyli atakuje słuch, wzrok, odczucia, buduje całą przestrzeń. Imersja to jest dla mnie zbudowanie całej przestrzeni, czy to wizualnej, czy to dźwiękowej i łączenie wszystkich sztuk. tak. Ale wtedy jako odbiorca jestem pełnoprawnym puzzlem tej układanki, którą twórca stworzył, bo A ja uważam, że twórca jesteś myślał, marionetką dla mnie. Ty wchodzisz do mojego świata, który ja zbudowałem. którym ty zarządzasz, tak. No, ale ja wtedy jestem też pełnoprawna, ponieważ ja przetworzę to inaczej, a ty stojąc obok mnie w tej samej imersji przetworzysz to inaczej. W każdym bądź razie zgadzamy się, że jesteśmy otoczeni. I muszę być absolutnie tak tym wszystkim zaabsorbowana, że mój mózg, moje emocje nie uciekają w żadną inną stronę, czyli naprawdę jestem wy. I to jest dla mnie pełna imersja. I to, że ten twórca może cię poprowadzić gdzie chce, bo może oddziaływać na różne zmysły, architekturą, geometrią, może mylić twój błędnik, może mylić doznania słuchowe, imersja w dźwięku dookólnym może cię tak zaatakować, że nie jesteś w stanie skupić się na czym innym, tylko na byciu w tej sztuce. I kreowanie dźwięku, na przykład dookólnego, pomaga w tym, że twój wzrok skupi się na przykład na jednym punkcie wizualnym. Tak, ale AI mówi, że ta muzyka nas oddala po prostu. Więc możemy się zgodzić, że imersja absolutnie nie jest końcem muzyki, tylko jest początkiem nowej ery. Zdecydowanie. I że to tak naprawdę zmienia myślenie młodej generacji na temat tego w ogóle, czym jest dźwięk, bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że dźwięk jest tak, jak idę na koncert, to go mam przed sobą po prostu, bo to są te dwie paki głośników, które na mnie po prostu grają, a nagle się okazuje, że no sami byliśmy na koncercie, tak, Abby teraz, gdzie nie ma takiego grona i nagle się okazuje, że dźwięk jest wszędzie i nigdzie jednocześnie. Że go nie umiem po prostu fizycznie nigdzie osadzić, a jest mocny. I to jest wrażenie, którego chyba nawet nie umiem opisać i żaden podcast nie będzie umiał opisać. Po prostu to trzeba przeżyć, żeby poczuć imersję, naprawdę. Ale przyzwyczajamy się do tej imersji powoli, więc to jest przyszłość, ponieważ nieświadomie kupujemy słuchawki, które mają binauralne, imersyjne systemy i coraz więcej artystów produkuje też i uploaduje treści, tak, w Dolby Atmosie i ludzie słuchają, a nawet nie wiedzą. Tak, skoro na Apple Music domyślnym formatem jest jednak Dolby Atmos, jeżeli tylko masz słuchawki w tym standardzie, to domyślnie gra ci dźwięk imersyjny, nie? No więc przyszłość jest w imersji. Nie zgadzamy się. Problemem nie jest to, że wszystko jest wizualne. Problemem jest to, że muzyka przestała budować przestrzeń. Problem to jest, że muzyka przestała generować przestrzeń. Właśnie chyba zaczęła generować przestrzeń. Nie rozumiem, dlaczego AI tak uważa, ale stała się wizualna. Stała się wizualna, dlatego że myśmy się stali wizualni jako ludzie. To znaczy, no, każdy muzyk powie ci to, że klika, nawet lajka koledze, bo ma fajną gitarę, bo był fajny filmik i nawet nie włączył dźwięku.
I to my sobie sami to robimy, że najpierw patrzymy, czy jest fajnie, a dopiero potem odpalamy dźwięk, tak? Przyzwyczailiśmy się do tego też, że ta muzyka jest mocno na social mediach, a wiele osób scrolluje też social media bez dźwięku, w związku z czym przyzwyczailiśmy się do tego, że no, ten obraz jest trochę ważniejszy. Algorytm mówi, jak nie dasz napisów, to nie rozejdzie się Dokładnie. Rąka, nie? A To kiedyś, już nie jest prawdą. To jest, nie jest prawdą, a kiedyś było inaczej, bo żeby mieć super wizuale, to było mega trudne. Nie mieliśmy w komórkach wideo, więc jedynym poczuciem świata i czymś, co uruchamiało mnie, no była na przykład ta płyta, którą przynosiłem i puszczałem, zamykałem oczy i nagle to muzyka budowała w mojej wyobraźni obrazy, a teraz trochę mam wrażenie, jakby obraz miał mi sprzedać muzykę, co zabiera strasznie dużo muzyce. I to myśmy po prostu zrobili nieświadomie, przez co zaczęliśmy klikać obrazki. Bo tak było, tak? W momencie, kiedy puszczasz sobie muzykę i zamykasz oczy, to ty masz jako artysta ten komfort, że ktoś usłyszy, zobaczy to, co sam zobaczy, a nie to, co ja mu narzucam, tak? A w momencie, kiedy no ja już mu daję po prostu gotowy wzorzec, teledysk, nie wiem, wideoklip, już mu mówię, jeszcze opiszę mu w ogóle, o czym to jest, no to odbieram mu całą Kiedyś frajdę. były tylko książki, nie? Były nuty i... I jeszcze interpretacja wtedy zostawała, prawda? Tak. Każdy był twórcą tej interpretacji, nie? No, i wtedy się budowała relacja tak naprawdę ze sztuką. Tak. Czy jesteśmy w stanie tam wrócić, żeby dźwięk znowu był tym? Ja uważam, że tak. I wrócę jeszcze do tego wcześniejszego, co AI powiedział o tym, że jest się w tej imersji. Nagle to kiedyś dotknięcie płyty winylowej też jest dla mnie imersją, nie? Bo jesteś w muzyce. No tak, bo dotykam jej. Oglądasz okładkę, dotykasz, puszczasz muzykę, słuchasz i wyobrażasz sobie, nie? A aktualnie jesteśmy na takim przełomie, który mnie fascynuje, że dostajesz możliwości imersyjne, dostajesz Dolby Atmosa, dostajesz możliwość kreacji i obrazu, i dźwięku w nowych technologiach. I możemy jako twórcy wrócić do tego kreowania wyobrażeń ludzi. No zresztą, wiesz, coraz częściej widać też to za granicą, że wielu producentów czy wiele labeli mówi, że nie rób teledysków po prostu, tak? Zrób dobrą muzykę. Ale wydaje mi się, że nadal klikalniej to się sprzedaje tak, że ten obrazek wygrywa. No i to w tym nasza rola chyba, żeby ludziom o tym mówić, że zamknij oczy. To jest to, co ja opowiedziałam ostatnio o płycie Miley Cyrus, że tak kończąc tylko ktoś nie chciał wysłuchać tej płyty, mimo że to jest genialna płyta, jedna z najpiękniejszych płyt, jakie w ogóle w życiu słyszałam, ponieważ Miley Cyrus kojarzy się z popem, a ta osoba nie lubi popu. Albo z Hannah Montaną. Tak, a ja stwierdziłam, wiesz co, jedyne co można zrobić, to proszę cię, zamknij oczy. Nie patrz, zapomnij jak wygląda Miley, zapomnij jak ją znasz. Zamknij oczy i daj się porwać, bo wtedy ta płyta cię porwie. Kiedy dźwięk przestaje być przed tobą, a zaczyna być w tobie, kończy się komfort słuchania. Czyli AI uważa, że jeżeli ten dźwięk będzie we mnie, to nie rozumiem w ogóle tego, co on chciał powiedzieć mi tym. Nie wiem, jak on tę imersję odbiera, bo tak naprawdę jestem wokalistą, to jest mój pierwszy instrument i ten dźwięk jest zawsze we mnie. I komfortu słuchania, czym mam, no w momencie, kiedy produkuję dźwięk, nie mam takiego komfortu słuchania, jak ten, kto mnie słucha. Ponieważ ja siebie słyszę inaczej, niż słyszą mnie inni. Wyjdę z tego punktu widzenia teraz, tak? Bo jakby ja i mój głos, jakby to, gdzie się słyszę, to, gdzie produkuję dźwięk, to jest tak blisko, że no nie jestem w stanie po prostu fali dźwiękowej, którą sama produkuję, tak usłyszeć jak ty. Tak. Więc faktycznie, no z jednej strony on ma rację, ale z drugiej strony no, nie rozumiem w ogóle jego podejścia do imersji. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja zupełnie inaczej odbiera całe zagadnienie dźwięku imersyjnego, czy w ogóle sztuki imersyjnej. A ja trochę inaczej odbieram tą jego tezę, trochę w inną stronę chciałem pójść, słuchając tej tezy.
przede mną i we mnie, nie? Przede mną, czyli coś, co leci sobie, nie? Coś stworzonego, a we mnie to jest coś, co ja już odbieram, co mi się albo podoba, albo jakoś na to reaguję, nie? I wrócę do tej sztuki, która ma wpływ na słuchacza. Płyta Miley, która mi się podoba, płyta druga, która mi się nie podoba, ale obydwie wywołały u mnie reakcję, nie? Czyli ta muzyka już jest we mnie, bo wywołały moją reakcję emocjonalną i muzyka, która leci i w ogóle mnie nie obchodzi, nie? Czyli tak to czytasz, tę myśl. Tak, czytam tą myśl i teraz nagle wrócę do technologii i tej imersji. Jeżeli poprzez technologię możemy tak kreować odczucia słuchacza, czyli możemy go bardziej osaczyć, żeby on był w tej muzyce, nie? Czyli nawet jak to jest muzyka, która go w ogóle nie obchodzi, to on nie jest w stanie przejść obojętnie. Może powiedzieć, nie podoba mi się, jeszcze bardziej mi się nie podoba, ale Okej. Poprzez to, że my wykreujemy jako twórcy cały świat, całą przestrzeń, zadziałamy, że on będzie musiał się opowiedzieć w stosunku do naszej twórczości. Nie będzie mógł tak przejść obojętnie, nie? Czyli zwrócimy uwagę. Jesteśmy bardziej w doświadczeniu, w experience, jako słuchacz w imersji, niż jako słuchacz, który puści sobie gdzieś tam lecącą płytę i będzie zmywał naczynia. Okej. No, w ten sposób się zgadzam, tak. Natomiast też jakby nie rozumiem do końca tej tezy, bo pamiętajmy, że wszystkie tezy postawione w tym podcaście stawia nam sztuczna inteligencja i to jest to, jak ona jakby interpretuje nasze zagadnienie dźwięku imersyjnego dzisiaj. Znaczy mnie to zaskakuje, ponieważ ja bym jakby jako człowiek nie wydedukowała takich wniosków. Znaczy ja zgadzam się z tym, co ty mówisz. Ja mam trochę inne podejście do tego, bo... Ale super, bo powiedziałaś o tym, że jako twórca, jako wokalistka, ten głos jest w tobie, tak, no nie? Bo... I jest, nie? I teraz nagle mając te możliwości technologicznie, ja jako producent mogę starać się tego człowieka, odbiorcę starać się wprowadzić w ten sam stan emocjonalny, jaki ty czujesz jako artysta, tworząc ten dźwięk. Wow. Okej. Jest to dla mnie To przyszłość. jest ciekawe. To jest mega ciekawe. Bo mogę zgasić światło, dać wizual, dać dźwięk z przodu, z tyłu, w odpowiednim paśmie, zbudować jego emocje podobne do twoich w trakcie tworzenia. Okej.